nasza kinematografia opierała się na dwóch wielkich indywidualnościach, no w każdym razie osobowościach Aleksandra Forda i Wandy Jakubowskiej, która wyszła z Oświęcimia, była przed wojną lewicującą działaczką, zaczęła robić pierwszy film. W związku z tym po jej udanym filmie, na pewno jednym z najbardziej udanych pierwszych polskich filmów, Ostatni etap, nagle stała się osobą ważną w naszej kinematografii. Wokół tych dwóch indywidualności gromadzili się młodzi ludzie, którzy robili filmy razem z nimi. No, ale była grupa właśnie tych, którzy byli tą grupą, że tak powiem, tym klubem filmowym, dyskusyjnym. I wśród nich był Jerzy Teplitz, Antoni Bogdziewicz, był operator Stanisław Woll, jeszcze kilka osób. I teraz nagle oni doszli do wniosku, że trzeba powołać też do życia szkołę filmową. To jest bardzo dziwne, dlatego że w kraju, w którym się robi 2-3 filmy, a jest kilku reżyserów, w każdym razie kilku, właściwie ci reżyserzy mogli dojść do wniosku, że nie ma żadnego powodu, nie ma potrzeby, żeby otwierać szkołę w momencie, kiedy nie robi się więcej filmów. Jak będziemy robić więcej, to otworzymy szkołę. Nie. Właśnie to było zdumiewające, że ci młodzi jeszcze wtedy i pełni energii i pomysłowości filmowcy postanowili otworzyć szkołę dla przyszłości polskiej kinematografii. I to jest, muszę powiedzieć, bardzo taki ważny moment, dlatego że i oni razem z nami jako studentami tej szkoły i oni się uczyli być profesorami. No, Jerzy Teplitz był bardzo wykształconym człowiekiem, wykładał historię sztuki. Antoni Bogdziewicz był raczej radiowym reżyserem, ale dobrze rozumiał jakby proces powstawania dzieła sztuki, filmu. Stanisław Woll był bardzo wytrawnym już operatorem po szkole w Paryżu. W związku z tym jego uczniowie, że tak powiem, bardzo szybko opanowali tą trudną sztukę, jaką jest robienie zdjęć do filmu. I tak powstała ta szkoła jako fragment, że tak powiem, kinematografii. Teraz jest jeszcze jeden bardzo ważny moment, dlatego że często zadają pytanie, no dobrze, jak to się stało, że polskie kino miało więcej wolności niż inne? Że w Polsce powstały filmy, które w innych kinematografiach, które były w krajach zajętych przez Sowiety, przez Związek Radziecki, jak Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, te filmy były o wiele bardziej ograniczone pod względem cenzuralnym. Otóż nasi koledzy, starsi, zwłaszcza Ford i Jakubowska, uważali siebie za działaczy partyjnych i nie chcieli sytuacji, w której ktoś mianowany przez partię jako szef kinematografii miałby ich pouczać, co jest słuszne i dobre, a co nie w sensie politycznym. Oni siebie uważali za autorytet w tej sprawie. W związku z tym dążyli od samego początku, żeby stworzyć grupy twórcze, które były właściwie grupami producentów filmowych. Ale na czele tych grup, żeby nie stał producent, bo producentem było państwo, tylko żeby stał reżyser. No znaczy, w tym wypadku oni wyobrażali sobie, że ta dwójka zupełnie wystarczy. I na początku powstały 2 zespoły. Dopiero potem one zaczęły się mnożyć. I jaka wytworzyła się relacja pomiędzy władzą i pomiędzy nami, jako ludźmi, którzy robią filmy.